Siemanko, witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Jesteśmy na jednej z plaż w mieście Pula. Jakby tu port kiedyś był, pomost. Wielkie ryby pływają. I tam w oddali jest plaża. Na plaży zostały dziewczyny, a ja z synem wszedłem, właśnie będziemy skakali i nurkowali na tej głębokiej wodzie. Zapraszam do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszej przygody. Zaczynamy! Siema krabik. Patrzcie zaraz jak będzie uciekał. Walczysz? Walczysz? Bronisz się czy nie? O, jaki odważny. Powoli ucieka i się chowa tu w szczelinę. Ten to jeszcze taki mały jest. Ostatnio widziałem w porcie takiego jak dłoń może rozpostarty. Takiej wielkości był. I znalazł zdechłą rybę i wcinał ją, ale takiego to bym nawet bał się podejść z bliska, palec by obciął jak nic. O, a tu wam jeszcze pokażę te ogórki morskie, jeden chyba jest. Może i plaża nie należy do tych najpiękniejszych chorwackich plaż, ale ma ten swój urok. Trochę skał, trochę kamieni. Jest plaża, gdzie się rozłożyć, pomost, gdzie poskakać. No i przede wszystkim pogoda. Słońce grzeje, jednakże tutaj klimat tego upału, tej Chorwacji jest zupełnie inaczej odczuwalny. Tutaj na Istrii, aniżeli to było w Dalmacji. Dla informacji mężczyzn, piwo w barku na plaży jest tańsze niż to miało miejsce w Primošten lub w Murter. Z tych trzech miejscowości Primošten jest najdroższy. Takie piwo, wukowarsko domacze, domowe piwo, tak się by można to przetłumaczyć, nazwać. W puszce, bo puszce łatwiej i lżej to przenosić. Są też wersje butelkowe. Orzujsko i Karlowaczko to tanie piwo pod turystę. Taki pilsner. Zwykły sikarz taki trochę dla mnie. Chciałem to musztę wyłowić. Kamera spada mi z głowy.
Taka dziwna trochę ta miejscówka. Jakieś betonem wylane takie. To w ogóle chyba jest dok do wyciągania łódek. Dlatego tyle tu betonu jest. Tam nawet jest taki wysięgnik, którym się wyciąga te łódki. O, nawet cycuszki można sobie obejrzeć. Proszę bardzo. Jeszcze rzut oka, ta sama plaża, tylko z innej perspektywy. Spoko jest plaża, naprawdę. Jest gdzie się rozłożyć na swoim ręczniku. Kupę miejsca, albo ładniej powiedzieć dużo miejsca, a nie kupę. Żółty budynek to hostel do wynajęcia pokoje, apartamenty. I tutaj jeszcze są jakieś domki też do wynajęcia. Plaża kamienista, jak wszędzie. Prawie wszędzie. O, a tu przyleciał sęp na darmowe żarcie. W sumie to gdzieby na tej Chorwacji nie spocząć, to na każdej plaży, w każdym zakamarku wybrzeża jest pięknie. Nawet widzę takie miejscówki tam pod drzewami, jest cały dzień praktycznie w cieniu. Jeszcze wcześniej widziałem tutaj za takimi murkami, za budynkami też jest większość dnia w cieniu, takie ustronne miejscówki, gdzie można zaparkować samochód i na dziko sobie pokoczować jedną nockę czy dwie nocki, dopóki się ktoś nie przychrzani, a może się nikt nie przychrzani. Wyszedłem z córką na polowanie na kraby. Tutaj sobie siedzi jeden, ale one są szybkie, kurde. Ciężko jest złapać. Wylegują się na skałach, tutaj w zakamarkach. No nie wyjdą tak, jak będziesz krzyczała, to na pewno nie wyjdą. One już się chowają szybko. Ale udało mi się znaleźć szczypce od martwego kraba. Dosyć spore szczypce. Gdyby złapał za palec, tak o, to pewnie by trochę bolało. Gdzie w dziurce jest krab? Tam widzisz kraba? No ja też widzę. Ale tam go nie złapie, tam siedzi głęboko. Co to jest? Wiesz co, nie pamiętam jak to się nazywa. Jakiś ślimak czy coś jest takie gąbczaste. Jaką malutkę, taką mięciutkę? No, nie wiem jak to się nazywa. Jakieś zwierzątko morskie. Nie, tata, weź! Koło cię przebije. Dobra, udało mi się złapać jednego takiego malucha. Bystry bardzo. Już jak skoczył do wody, tego chwyciłem. Pewnie ma niezłego stresa. Może go wypuszczę, niech ucieka sobie. Puszczam go, wiesz? O. I myk, i schował się tam w szczelinę. Córka nazbierała muszelek. Chyba do końca nie będąc świadoma, że tutaj mieszkają kraby pustelniki. Wszystkie te muszelki nagle zaczęły się ruszać w wiaderku. Teraz idziemy je wypuścić, żeby nie umarły. Chodź, wypuścimy je. No tutaj gdzieś na kamienie wypuść. No wypuść je. Wypuszczamy kraby, żeby przeżyły. Gdzie teraz idziemy? Idziemy do domu już do apartamentu. Do apartamentu idziemy zjeść zupkę. No zupkę mama ugotowała, rosołek. Bo się stęskniliśmy za polskim obiadem. Schowaliśmy takiego dużego kraba. Teraz tutaj pod tą czapkę. I tam krab będzie siedział, to będzie jeden wielki wrzask. Zakładaj czapkę i zbieramy się. No to... Do, mama, Ale mamy pieszczochę.
Dobra, idziemy wypuścić pieszczocha. I słowo się rzekło. Tak zacząłem zajadać, że byłbym zapomniał wam pokazać, że rzeczywiście jest ten rosół. Kupiłem włoszczyznę, makaron i porcje rosołowe w sklepie mięsnym. Naprawdę ładne, tłuste mięso z kurczaka mają tutaj. I rosołek też wyszedł. Są takie duże oka na wierzchu. No i tłusty jest rosół, pychota. Port w Puli jest naprawdę ogromny. I przechodzimy koło niego, ale nie do portu idziemy. Tylko wzdłuż takiej ruchliwej ulicy prowadzi nas droga do restauracji, która według różnych opinii Google i nie tylko jest wysoko oceniana, także idziemy sprawdzić. No myślę, że wciągnę taką porcję. Myślę, że dam radę. A tu jeszcze co jest? Mama! Smacznego. Smacznego! Kalmary grillowane i smażone. Nasz rodzinny przysmak. Smacznego. Słuchajcie, jakie jaja. Wziąłem cytrynę, sobie wycisnąłem trochę na kalmary i do sosu. I tak strzeliło sokiem z cytryny, że oblałem gościa, który siedzi przy stoliku 2 metry dalej. Polałem mu po plecach tym sokiem, strzeliłem. On się odwrócił w ogóle na kogo innego. Na mnie. A, na żonę się odwrócił i myślał, że to żona go wzięła. A to tak normalnie strzeliło. Jaki był zaskoczony. To jaja niezłe. Cały czas mnie obserwuje. Teraz obserwują żonę, co ona robi. Czy to ma taki spryskiwacz, jak są te pranki teraz na YouTubie popularne. Takim spryskiwaczem leją. Obserwujecie. Dobrze, że gościu nie rozumie, o czym mówimy i nie ma przypału. Siemanko. Właśnie wróciliśmy do apartamentu i teraz sobie odpoczywamy jeszcze w ogródku na tarasie. Bardzo ładnie się prezentuje ta figurka ogrodowa w otoczeniu czerwonych kwiatków. Zaraz podłączę wykrywacz do ładowania, bo rano ruszam na plażę. Zobaczę, co słychać, czy będą jakieś sygnały w wodzie i na brzegu. Jestem zmęczony piekielnie, zaraz idę spać. A jeśli wam się podobała moja przygoda, to możecie mnie nagrodzić w jakikolwiek sposób, jaki chcecie. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!